No i pojawia się inna kobieta. No. Kompletnie nie lubi siłowni, nie lubi treningów, lubi restaurację, zupełnie inny styl życia. Czy ty z taką kobietą byś stworzył związek? Czy byś z nią był? Nowa seria filmów. Zaczynamy dzisiaj odcinek pierwszy. Kawa z Feniksami. Kawa z Feniksami. Mianowicie na tej serii filmów poruszać będziemy różne, wydaje ciekawe tematy, może czasami trochę kontrowersyjne, może czasami trochę takie tematy tabu, o których się nie mówi, związane ze sportami sylwetkowymi, ale nie tylko. I dzisiaj właśnie taki temat dosyć, myślę, szeroki, mianowicie związki i przygotowania w zawodach. Jak te dwa aspekty pogodzić, czy one są takie oczywiste, czy to jest takie proste, czy nie. Tutaj mamy oczywiście swoje doświadczenie osobiste. Dość bogate. Dość bogate. Można powiedzieć, że razem startowaliśmy od roku 2000. No to 17. Chyba w 17. W 17 pamiętam, to były zawody na Malcie. Wczesną wiosną, Diamond Cup. Ewelina startowała, pamiętam, przed południem. Nie, ja startowałem przed południem, Ewelina startowała późnym wieczorem, więc calutki dzień był spędzony na zawodach. No ale nie o tym. Nie, warto o tym powiedzieć, bo byliśmy cały dzień na zawodach i pomimo tego, że ja też byłam zawodniczką i ty miałeś start dużo wcześniej, ja dużo później, mogłam sobie siedzieć w hotelu, odpoczywać sobie w łóżeczku, a byłam z tobą cały czas na hali i ciebie wspierałam i tobie pomagałam. No tak, to też jest prawda, dokładnie, aczkolwiek teraz z punktu widzenia trenerskiego bym zalecił zupełnie inaczej. Wiem. Wtedy trochę to wszystko było wiadomo inaczej, a teraz bym to rozegrał też inaczej, no ale jak to bywa w przypadku zawodników, zawodniczek, bo ja jako trener często spotykam się z tym, że właśnie zawodniczki piszą mi, że mają problemy właśnie w domu, w związkach, zaczynają się jakieś zgrzyty, bo ta druga połowa nie rozumie sytuacji, nie rozumie, dlaczego ktoś musi zrezygnować z wielu rzeczy, a dlaczego nie możesz zjeść tego albo tamtego, zjedz chociaż trochę, przecież nic się nie stanie. Cierpieć zaczyna na tym wszystkim życie towarzyskie, trochę życie rodzinne. Są to takie aspekty poniekąd nieuniknione moim zdaniem, aczkolwiek wiele zależy od takiej, wydaje mi się, przede wszystkim rozmowy. Rozmowy, tak, no i takiego dopasowania, tak, i tego też, jaki mamy cel sportowy, zawodowy, nie ten pierwszych zawodów, ale ten długoterminowy. Na to też trzeba zwrócić uwagę. No okej, cel celem, ale jeżeli mamy do czynienia z osobą w naszym związku, która do tej pory nigdy nie miała styczności z zawodami, a my naraz stwierdziliśmy, że chcemy wystartować w zawodach, to też jest troszeczkę co innego, bo co innego, jeżeli poznasz kogoś, kto już startował w zawodach, tak jak ty mnie poznałaś. Ja już wcześniej wiele razy startowałem w zawodach. Moje całe życie kręciło się wokół kulturystyki. I ty jakby poznając mnie, weszłaś poniekąd w ten cały świat. I jakby zaakceptowałaś to i zaakceptowałaś ten styl życia, zaakceptowałaś kulturystykę. No i uważam, że to jest właśnie ważne, że osoba, która nigdy nie miała z tym styczności, a wchodzi do tego świata, to musi być tego świadoma i musi to zaakceptować. To jest podstawa, żeby po prostu ten związek funkcjonował i przygotowania, żeby szły Jeżeli ktoś dobrze. tego nie zaakceptuje, no to nie ma szans raczej powodzenia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że też dużo zależy od tej drugiej strony, to znaczy jeżeli załóżmy zawodniczka startuje w zawodach, w międzyczasie poznaje drugą połówkę swoją, która nie startuje w zawodach i nie rozumie tego świata, ale chcą być razem. Wszystko inne
jest dograne, wszystko inne pasuje, charaktery się zgadzają, zainteresowania inne, jakieś wspólne, zgadzają się. Tylko jest ta jedna rzecz, bardzo ważna, czyli właśnie ta zawodniczka startuje w zawodach, a jej facet nie. Jej facet na przykład, nie wiem, lata na motolotni, to jest jego pasja, albo gra w piłkę nożną, nieważne. Robi to jako hobby, nie jako aż taki duży styl życia, jak w naszym przypadku jest kulturystyka. Tu, wydaje mi się, jest wtedy taka sytuacja, że jeżeli te dwie osoby mimo wszystko chcą być razem i chcą pokonać ten dystans, który może być, dużo zależy też od tej zawodniczki, że jednak ona musi postarać się wytłumaczyć, jakby pokazać tej drugiej stronie, no bo skąd ten ktoś, czy ta dziewczyna, czy ten facet ma wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak? No dobrze, ale to tak samo w drugą stronę. Ta druga osoba nie wie tak samo, na czym polega latanie na motolotni. No tak. I też musi poznać tą formą spędzania wolnego tylko, czasu. Że rozumiesz, latanie na motolotni, wyjeżdżam sobie na weekend, latam na motolotni, wracam do domu i koniec. Moje życie nie kręci się wokół latania na motolotni. A kulturystyka... No to jest kilka miesięcy idę na reżimu trening, przygotowania. wracam, posiłki, prawda? A jak się szykuję do zawodów, no to nie ma mowy, że pójdę sobie w weekend na pizzę, nie? A ktoś, kto lata na motolotni, może sobie pójść na pizzę. Więc jakby kulturystyka jest o tyle specyficznym sportem, że wymaga od nas zaangażowania 24H, 7 dni w tygodniu, właściwie cały czas. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś traktuje to poważnie oczywiście, że teraz sobie odpuszczę na 3 miesiące, będę bimbać, nie będę jadł, nie będę trenował, hulaj dusza i tak dalej. Takie podejście raczej na dłuższą metę się nie sprawdza w tym sporcie, nie? W innych sportach, prawda, może to przejdzie, może to nie jest aż tak pochłaniające, często nie są te sporty. No chyba, że ktoś jest, nie wiem, olimpijczykiem, no to inny temat. Więc jakby wydaje mi się, że dotarcie się w tych tematach polega na tym, że po pierwsze wiadomo rozmowa, po drugie dużo też zależy jakby, często spotkałem się z tym, że kulturyści czy zawodniczki z racji naszego sportu bywamy dużymi egoistami. Tak. Nie? Niestety to jest podstawa, żeby osiągnąć coś w tym sporcie. Trzeba czasami być z jednej strony egoistą, z drugiej strony często te osoby myślą w ten sposób, że ale o co mu chodzi? Przecież on powinien wszystko zrozumieć, co ja robię. No niekoniecznie. Jeżeli ktoś do tej pory nigdy w życiu nawet na zawodach kulturystycznych nie był, nie jadł w ten sposób, nie spotykał się z takimi osobami, nie żył w tym świecie, no to dla niego to jest czarna magia. A więc to od tej zawodniczki, moim zdaniem, troszeczkę też i od tego zawodnika zależy, jak ta druga strona do tego podejdzie. Bo jeżeli ja będę się starał ją przekonać do tego sportu, nie na zasadzie, ty też startuj, no bo ta druga strona nie musi startować. No nie, to trzeba jakimiś małymi krokami, ale małymi krokami. Gdzieś tam na trening zabrać, pójdźmy na trening, zjeść to. Dokładnie. Pokazać, że to żywienie, ten styl życia to nie jest tylko ryż, kurczak, brokuł, jak wielu myśli. Tak. Tylko to jest naprawdę, można mieć bardzo urozmaiconą dietę i nie nazywać tego też dietą, tylko stylem życia i przemycać tej drugiej osobie właśnie takie zbilansowane posiłki. Na pewno, jeżeli będą dobrze przygotowane, smakowicie, a można naprawdę dużo świetnych posiłków zrobić, to można uzyskać naprawdę fajne rezultaty. Poza tym pojechać na zawody razem jakieś, zabrać tą osobę na zawody, niech zobaczy. Przekonałem się sam wiele razy, że osoby, które były spoza tego świadka kulturystycznego, nazwijmy to, dopóki nie zobaczyły zawodów na żywo, to traktowały to jako takie jakieś tam napinanie się na scenie. Nie rozumiały tego. Nie, o co w tym chodzi, w ogóle bzdury. Pojechali na zawody i naraz spodobało im się, nie mówię, że chcą startować w zawodach, ale spodobała im się atmosfera, spodobało im się zaangażowanie tych wszystkich zawodników. Naraz zaczęli bardziej dopingować tą drugą stronę. Mieliśmy dużo takich przypadków wśród podopiecznych zawodniczek, które często przyjeżdżały na zawody. Widziałem na przykład ze swoimi mężami czy chłopakami.
którzy na co dzień nie żyli jak kulturyści, tak? Prowadzili swoje jakieś biznesy, zajmowali się zupełnie czym innym. Może chodzili na siłownię, ale czysto rekreacyjnie, w ogóle bez aspiracji sportowych, nie? Ale ja widziałem, że oni są zaangażowani, Że wspierają. Chcieli tu pomóc, przynieść, pokazać, na widowni, dopingowali, prawda? Fajnie się na to patrzyło, ale to też wynikało z tego, że ta druga strona pokazała im te zawody, tak? Na czym to polega? A nie na zasadzie, wiesz co, ty zostań w domu, ja pojadę sama, nie? Rozumiem, że niektórzy mogą do tego tak podchodzić sceptycznie, ale warto się przejechać i tu taki apel troszeczkę do tych osób, które niekoniecznie są kulturystami, czy w ogóle żyją tym stylem życia, ale jeżeli wasza druga połówka właśnie jest w tym wszystkim, robi to wszystko i tak dalej, przejedźcie się na zawody. Przejedźcie na zawody, jedne, drugie, zobaczcie jak to wygląda. Teraz naprawdę już te zawody nawet w Polsce prezentują się na naprawdę wysokim poziomie. Zawody pana Roberta Piotrkowicza w Warszawie. Można pojechać, zobaczyć, wejść na widownię, na backstage, przyglądać się zawodnikom, zawodniczkom, jak to wygląda od kuchni. To naprawdę zmienia postrzeganie troszeczkę też tego sportu, bo niestety, ale nadal w Polsce rządzą stereotypy. No, i długo będą rządzić. I to często widać i słychać na siłowniach, jak kobiety podchodzą do tematu, prawda, kulturystyki, ich wyobrażenie na ten temat i tak dalej, i tak dalej. A to my już wiemy, że to tak nie wygląda. Ale jeszcze, co mi się przypomniało ciekawego, jeżeli są dwie osoby startujące, tak jak my, okej, bywały sezony, że na przykład tylko ty startowałaś. Dużo było tych sezonów. Tak, dużo było tych sezonów. I to jest to wyzwanie, ale nieco innego rodzaju, tak? Inne wyzwanie dla ciebie, inne troszeczkę dla mnie zawsze. Natomiast wielokrotnie też bywało tak, że obydwoje startowaliśmy. A w tym samym nawet sezonie, a więc te często zawody albo się pokrywały, albo była nieduża różnica kilku tygodni. I ktoś nawet kiedyś nas pytał, pamiętam a propos jakiejś okazji, że jak my dajemy sobie z tym radę, nie? Że no, ty w prepie, ja w prepie, oboje na diecie, niskie kalorie, cardio. Mi osobiście, ja zawsze wolałam przygotować się do zawodów razem z tobą, kiedy ty się przygotowałeś, bo było mi łatwiej jakoś tak utrzymać taką motywację, chęć do pozowania, do trenowania, do przygotowywania posiłków, bo nie było w domu bułeczek, bo nie było w domu smakołyków. Co prawda u nas nigdy nie ma tych smakołyków, no ale wiadomo, to jak jesteś na off-seasonie, to troszeczkę więcej jesz i masz bardziej urozmaiconą dietę. A natomiast jak się razem przygotowywaliśmy, to wszystko było tak bardziej uporządkowane. Nawet to cardio poranne, tak potrafiliśmy się właśnie logistycznie zgrać, że najpierw jeden robił, później drugi. Razem robiliśmy sobie raporty. No w naszym przypadku dla mnie to było dużo lepsze, bo było takie... Czułam w twojej strony jeszcze większe takie wsparcie i motywację. Nie czułam, że ty jesteś skupiony tylko na siebie, na sobie, chociaż wiedziałam, że jesteś skupiony, ale widziałam też, że też dbasz o te moje przygotowania. Także ja wolałam właśnie, jak się razem przygotowywaliśmy. No, wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek jak pamiętam twoje przygotowania wielokrotnie, że ja nie byłem w tym momencie akurat w żadnym okresie przygotowawczym, to z kolei z mojego punktu widzenia wiadomo, i jadłem inaczej, tak jak mówisz, więcej kalorii, a więc głowa inaczej pracuje, człowiek ma więcej gdzieś tam sił, szczególnie w porównaniu do końcówki redukcji, gdzie tych sił bywa już dużo mniej. I wtedy też ja miałem większą taką może siłę fizyczną do tego, żeby na przykład, no nie wiem, zrobić z tobą trening, później zrobić swój trening, do tego jeszcze pracować, zająć się obowiązkami i tak dalej. A w okresie tego prepa, no to wiadomo, że bywają momenty już kryzysowe, kiedy człowiek nie ma sił za wiele. Zależy mu tylko na tym, żeby ten trening zrobić, załatwić to, co trzeba załatwić i koniec. Najchętniej to by siadł na tyłku. Więc bywało różnie,
Ale do czego zmierzam? Ludzie często zastanawiają się, czy to rodzi jakieś konfliktowe sytuacje. Owszem, zawsze zdarzają się jakieś momenty, gdzie ktoś bardziej jest poddenerwowany albo że tak powiem, bardziej rozdrażniony, tak, z jakiegoś powodu. Ale wydaje mi się, że to dużo zależy od takiego... Ale my z kolei rozumieliśmy to nasze rozdrażnienie. No tak, ale to właśnie chyba zależy od takiego, po pierwsze doświadczenia, bo człowiek nabywa doświadczenia w tym, nie? A więc z latami tych startów już jakby zdajesz sobie sprawę, co się dzieje z twoim ciałem i twoją głową. I tak samo wiesz, co się dzieje z ciałem i głową partnera czy partnerki. I jakby czasami człowiek, to jest jakby sztuka, kiedy na przykład czasami zamknąć się, trzymać język za zębami, przemilczeć coś, nawet jeśli człowiek nie do końca się z czymś zgadza albo ma swoje zdanie, to czasami lepiej, odpuścić, bo to nic nie da w tym momencie, tylko się zaogni jakaś sytuacja, bo wiemy, że ta druga strona jest czymś rozdrażniona, tak? Jest głodna, zmęczona, tu jeszcze coś tam nie wyszło, tu ktoś wkurzył gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Nakładają się wszystkie rzeczy, ktoś wraca do domu, wyczuwam negatywne wibracje i mówię, okej, dobra, lepiej przemilczeć temat, nie? Bo jak zacznę za bardzo drążyć albo zacznę jeszcze dokładać się do tego jakimiś innymi problemami, to wiem, że nic dobrego z tego na pewno nie wyjdzie. To trzeba drugą osobę bardzo dobrze znać, żeby wiedzieć właśnie, kiedy się odezwać, kiedy dać chwilę spokoju na przemyślenia. Tak. To też i wydaje mi się, że to też polega troszeczkę na takiej umiejętności rozmowy czasami też z samym sobą. To znaczy człowiek czasami jest zły, rozdrażniony tym faktem niskich kalorii, tym faktem tego cardio i czegoś tam jeszcze, ale tak naprawdę za chwilę zadaj sobie pytanie, no dobra, ale przecież nikt mnie do tego nie zmusza. Nie robię tego, bo nie wiem, bo to wiąże się z być albo nie być, żyć albo nie żyć. To jest, robię to, bo chcę to robić, bo tak naprawdę u podłoża tego sprawia mi to przyjemność. Dokładnie. Bo jeżeli by nam nie sprawiało to przyjemności, nawet te trudne momenty, no to byśmy tego nie robili. Nikt nam nie każe jeść tak, jak jemy, nikt nam nie każe trenować tak, jak trenujemy. W każdej chwili możemy pójść do McDonalda i się, że tak powiem, kolokwialnie nawpieprzać, nie? I tak naprawdę nikt nam nie zabroni, nikt na nas nie nakrzyczy, tak? Ewentualnie kogo zawiedziemy, to samych siebie. Więc jeżeli człowiek sobie tak to przeanalizuje, to naraz stwierdza, no dobra, no ale to po co ja się irytuję, no na co ja się wkurzam, no już robię to, bo chcę to robić, tak? A więc muszę się pogodzić z tym, że przez chwilę, przez jakiś tam okres czasu będę chodził trochę bardziej rozdrażniony albo będzie mi trochę mniej komfortowo, nie? No, taka jest kolej rzeczy w tym sporcie i jakby nie możemy czasami pozwolić, żeby to rzutowało na nasze życie prywatne, na nasz związek czy na nasze relacje. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces w sporcie, a zarazem chcemy mieć, można powiedzieć, sukces w życiu prywatnym, to musimy... Trzeba znaleźć balans. To musimy rozumieć, że jakby to da się pogodzić, ale to leży w naszej kwestii, a to nie jest tak, że ktoś się szykuje do zawodów, to już nie, to on już musi być sam, to on już musi się, najlepiej to na jakiejś pustelni zaszyć i tylko od rana do wieczora jeść, spać i nie egzystować. I pewne skrajności są w tym sporcie obecne, tak? I monotonia na przykład, która jest częścią tego sportu, pewne powielanie pewnych schematów, to działa. Wiemy to, przerobiliśmy to multum razy. Ale zarazem wsparcie drugiej połowy, najbliższej osoby załóżmy, jest często nieodzowne. Jest często ogromnym kopniakiem, jeżeli wiemy, że ten ktoś, że możemy na tym kimś w razie czego polegać, nie? W prostych rzeczach, na przykład, nie wiem,
Przygotowanie posiłków. Przygotowanie posiłku, bo nie zdążyłem, bo spóźniłem się, bo coś, bo mi wypadło, bo nie wiem, zapomniałem wziąć z domu. Wiadomo, w końcówce prepa pamięć szwankuje często i koncentracja. I przydają się takie rzeczy, wiadomo, możemy na kogoś liczyć, jest fajnie, jedziemy na zawody razem, wspieramy się, tak? Możemy też w jakimś stopniu liczyć na tą drugą połowę przecież, zawsze. Więc jakby wydaje mi się, że liczba plusów przewyższa nad liczbą minusów zdecydowanie, tylko to jest kwestia do tego, jak to rozegramy, jak do tego podejdziemy. Nie? Dobra, no to reasumując, bo już kawę wypiłam, na zakończenie ja zadam tobie pytanie i też później zadamy pytanie osobom, które oglądają, żeby dały znać w komentarzach, ale odnośnie tematu, który dzisiaj podjęliśmy. Wyobraźmy sobie sytuację, że mnie nie ma. Nie ma panci, no i pojawia się inna kobieta. Kobieta, która kompletnie nie lubi siłowni, nie lubi treningów, lubi restaurację, zupełnie inny styl życia. Aczkolwiek ma dużo innych zalet. I nie akceptuje do końca tego, że ty się temu poświęcasz, że ty prowadzisz taki styl życia. Czy ty z taką kobietą byś stworzył związek? Czy byś z nią był? Która nie akceptuje tego, jaki ty prowadzisz styl życia. Myślę, że ta osoba, jeżeli by rzeczywiście byśmy się zgadzali w wielu tematach i jakby byłaby spójność charakterów, tak? I innych cech, bo to jest istotne, osobowości, jakieś inne zainteresowania, ale ta osoba nie musiałaby nawet chodzić na siłownię, nie musiałaby trenować, nie musiałaby jeść w ten sposób, to tak. Ale pod warunkiem, że nie miałaby żadnych problemów z tym, co ja robię. Nie? O to chciałam zapytać. Gdyby cały czas marudziła, znowu ta siłownia, To niestety nie, bo to jest część mojego życia, to jest część mnie, tak? Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować części mnie, no to nie akceptuje mnie. A więc taka osoba nie może być ze mną. Ani ona nie będzie czuła się z tym dobrze, więc to nie będzie dobre dla niej, ani to nie będzie dobre dla mnie. I to nie chodzi o to, że ta osoba jest zła, czy ta osoba jest jakaś, nie wiem, niedobra, tylko po prostu ta osoba, wtedy oznacza to, że ona nie pasuje do nas. Że ona będzie szczęśliwsza, ta osoba z kimś innym, nie? Więc ja uważam, że związek sportowca, niezależnie w jakiej dyscypliny, może być udany z osobą, która tego sportu nie uprawia. Znam takie przypadki. I ta osoba nawet nie musi, tak jak powtarzam, chodzić na siłownię. A można stworzyć dalej udany związek. Tak jak olej i pingu. Dokładnie, tak jak nasi bliscy przyjaciele. I takich przykładów znam przynajmniej kilka, więc to jest jak najbardziej możliwe. Chociaż Pingu chodzi na siłownię, tylko nie traktuje tego tak poważnie, prawda? Jak na przykład olej. Więc wydaje mi się, że to nie jest konieczne, natomiast akceptacja musi być, jest konieczna. Słuchajcie, kończymy ten dzisiejszy temat. Dajcie znać w komentarzach, czy się z nami zgadzacie, czy wy, uprawiając jakąś dyscyplinę sportu, moglibyście być z partnerem, który tego nie akceptuje. Jestem strasznie ciekawa waszych opinii. I dajcie też w komentarzach propozycje, jakie tematy chcielibyście w przyszłości od nas usłyszeć. Dokładnie. Jak macie jakieś ciekawe tematy, które was interesują, niekoniecznie związane z treningiem, bo to właśnie nie mają być tematy typowo treningowe, a być może na temat kategorii startowych, może na temat samych zawodów, przygotowań, minusów, plusów, problemów różnego rodzaju i tak dalej. Piszcie i postaramy się właśnie te tematy właśnie poruszyć, jeśli będą ciekawe. Oprócz tego oczywiście subskrybujcie kanał, zapraszamy do tego, klikajcie w linki, szczególnie www.phoenixteam.pl. Tam możecie zapoznać się z naszą stroną, z naszą ofertą współpracy i oczywiście kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Kawa z Phoenixami.